Witam fanów Blendera. Dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować, jak w Blenderze od podstaw stworzyć sobie teksturę bieżnika opony, wykorzystując do tego celu panel edycji UV oraz panel kompozycji obrazów. Zapraszam na film. Na początek plana podzielę na segmenty i dodam 2 edge loopy w pionie i 4 edge loopy w poziomie. A następnie troszeczkę go zmodernizuję. GX zaznaczam pętlę krawędzi, Ctrl B, dodaję fazę, przechodzę do zaznaczenia poligonów, odwracam zaznaczenie X, usuwam zaznaczone poligony. Mam taki detal. Teraz tak, zaznaczę sobie te wierzchołki, skala Y. Teraz zaznaczę wybrane krawędzie, Ctrl B, faza. Jeszcze raz, bo mi coś innego do głowy przyszło. Ctrl B, większa faza. Ale tu zrobię 2 rozcięcia. O. I teraz tak, zaznaczę te pętle. Ctrl B. X i usuwam te poligony. No i teraz mam taki interesujący wzorek bieżnika. To jest wstęp. Przechodzę do trybu obiektowego i do obiektu dodam modyfikator Array. Ustawię odstęp 0,95, za dużo. O, 0,85 jest w sam raz. No i tych powtórzeń tutaj dodam 14. Zatwierdzę działanie modyfikatora. Przejdę do trybu edycji. GX. Wypozycjonuję sobie względem środka cały układ. O. Tak może być. A więc można powiedzieć, że bieżnik mam gotowy. I teraz w kolejnym kroku dokonam zmapowania bieżnika na układzie UV. A więc U, wybieram opcję projekt aktualnego widoku. Wybieram opcję skaluj do granic. Zaznaczam tą funkcję skala Y. I fajnie mam element dopasowany. Teraz dodaję do obiektu materiał,
opona. Kolor bazowy podmienię na obraz tekstury. Teraz stworzę sobie obraz tekstury, a więc nowy, protektor opona 2048 na 2048 pikseli, kolor wypełnienia 50% szarości. OK. Wybieram teksturę, protektor opona. Teraz przechodzę do trybu edycji obiektu, a właściwie to już jestem, mam zaznaczone poligony i mogę przejść do malowania tekstur i praktycznie teraz użyję białego koloru, pędzel, krycie 100%, no i bieżnik pomaluję na biało. Bieżnik się na teksturze pokazał. Ale jak widzimy, tutaj brzegi na krawędziach jest ten bieżnik poszarpany. Chciałbym, żeby był gładki. I właśnie tą gładkość uzyskam poprzez panel kompozycji. Na razie sobie przejdę do trybu obiektowego i przeniosę się do panelu kompozycji. Teraz w panelu kompozycji nic nie widzę. Włączę opcję ustanów nody. Mam tutaj podstawowy podgląd. Ale ta tablica na wejściu odpowiada za wynik renderowania, ale ja tutaj nic nie będę renderował, bowiem już mam gotową teksturę i tą tablicę podmienię sobie na nową tablicę input obrazek. Wykonuję połączenie. Tą tablicę usuwam. Dodam jeszcze jedną tablicę na wyjściu, która pokaże mi podgląd obrazka, a więc view. Łączę obrazek z obrazkiem. Teraz lokalizuję teksturę. Protektor opona. Już ta tekstura protektor opona się pokazała. Ale jak widzimy, ona ma tutaj poszarpane brzegi. Co w takim wypadku byście zrobili? No musielibyśmy dodać jakiś filtr. A więc dodaj filtr. No i najprostszym filtrem to jest rozmycie. Dodaję rozmycie. Wpinam tu i teraz wszystko łączę poprzez działanie tego filtra. I na podgląd, i na kompozycję. Jakie rozmycie chcę zastosować? No, gaussowskie. Gaussa. Raz, dwa, trzy. Już się rozmywa. Raz, dwa, trzy. I mam fajnie tutaj już te krawędzie rozmyte. Jakby było za mało, 4, 4. Bardziej to wszystko miękko będzie wyglądało. Teraz powiedzmy, chciałbym podnieść kontrast. A więc dodam kolor. I tutaj mam zakładkę kontrast. Wpinam tutaj i przepinam się w ten sposób na podgląd. No i teraz mogę tak.
jasność podnieść na 22 i kontrast i wtedy mam, a jak jasność obniżę, to nawet mogę na minus zejść, tak? I powiedzmy, taki kontrast tekstury chciałbym wykonać. Rezultat jest widoczny w panelu kompozycji. Teraz przenoszę się do trybu edycja UV, ale tutaj moja tekstura się nie zmieniła. Ale jak wejdę do rozwinięcia i tutaj sobie podwieszę widok z edytora kompozycji, no to widzicie, tekstura jest wygładzona i została wyedytowana. No i teraz taką teksturę ja sobie mogę zapisać. Zapisz jako folder TMP, bo tam ją zapiszę i mogę jej nadać dowolną nazwę. Opona protektor Blender. Zapisz. I teraz już taką teksturę mogę tu właściwie podmienić. Opona protektor Blender. Jest i mogę tej tekstury użyć w nowym projekcie. Na przykład usunę sobie ten obiekt. Torus. Już tu nie będę się rozrabiał nad tym torusem. R. Ale widzicie, torus automatycznie został zmapowany. Skala X, tak. Teraz wybieram właściwy materiał. Opona. Włączam widoczność tekstury i ta tekstura już tutaj się nam pojawiła. Skala Y, przepraszam. I rozciągam teksturę. R. Mogę ją obrócić o 180 stopni i już mamy we właściwym kierunku układ odniesienia. I tak to wszystko wygląda i się prezentuje. Dziękuję za uwagę.